Cześć, dzień dobry, witam Was moi drodzy widzowie. Tych budynków chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. To są Petronas Towers i to oznacza, że jestem w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Bez zbytnich wstępów. Zobaczcie, jak wygląda ona moimi oczami. Swoją podróż do Malezji rozpoczynam w Malace, historycznej byłej stolicy kraju, której najstarsza część została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kanały jak w Wenecji, kolorowa kolonialna zabudowa, tętniące życiem Chinatown, najróżniejsze muzea oraz liczne zabytki pamiętające czasy panowania Portugalczyków i Holendrów, a także przyjazna atmosfera, a nawet szaleni kolorowi rikszarze sprawiają, że miło spędza się tu czas. Znajdziemy tu też ciekawy street art. Jest to świetne miejsce na początek przygody z Malezją. Zachęcam więc do obejrzenia pierwszego odcinka, z którego dowiecie się, dlaczego warto tu przyjechać. Z Malaki docieram na wyspę Langkawi, która znana jest przede wszystkim z pięknego położenia oraz tropikalnej flory i fauny. Znajdziemy tu rajskie plaże, góry, las tropikalny i namorzynowy i parę innych niespodzianek. Rozbudowana baza hotelowa na każdą kieszeń oraz stale powiększająca się liczba atrakcji sprawiają, że Langkawi jest popularnym kierunkiem turystycznym i świetną alternatywą dla zatłoczonych wysp i plaż Tajlandii. Obowiązkowym punktem wycieczki jest oczywiście sławny wiszący most Sky Bridge oraz fascynujące wodospady. Koniecznie obejrzyjcie poprzedni odcinek, a dowiecie się, co robić na wyspie, a czego nie, gdy czasem jest słońce, a czasem deszcz. Ostatnim przystankiem na trasie jest stolica Malezji, Kuala Lumpur. To moja trzecia wizyta w tym mieście i muszę przyznać, że na przestrzeni lat niesamowicie się zmienia. Nowoczesna infrastruktura i las drapaczych mur robi wrażenie, ale to nie wszystko. Nadal znaleźć można ciche, kolorowe zaułki, ciekawe świątynie i pozostałości kolonialnej zabudowy. Kuala Lumpur to miasto, które mimo, że ambitnie idzie do przodu, jest dumne ze swojej historii. To tygiel kulturowy, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Kuala Lumpur zostało założone w połowie XIX wieku jako osada górnicza, a dynamiczny rozwój miasta nastąpił dzięki odkryciu złóż cyny. Dziś zamieszkane przez około 2 miliony mieszkańców jest miastem wielokulturowym, z wpływami malajskimi, chińskimi oraz indyjskimi. Miasto jest również znane z nowoczesnej infrastruktury i dobrze rozwiniętej sieci transportu publicznego, w tym kultowej już kolejki monorail. Dzięki licznym atrakcjom, nowoczesnym hotelom, przystępnych cenach i bogatej ofercie kulinarnej Kuala Lumpur jest popularnym celem turystycznym. Ja zatrzymałem się w samym centrum tylko po to, żeby być najbliżej tego, co lubię najbardziej, czyli nowoczesnej architektury. Kuala Lumpur to jest przede wszystkim wielkie miasto, metropolia, no i w centrum oznacza to, że tu są wieżowce i jeszcze raz wieżowce. Tam gdzieś się skryła za drzewami wieża telewizyjna, po drugiej stronie mamy Petronas Towers, no i zobaczcie, wszędzie się buduje. I powiem szczerze, byłem tutaj pierwszy raz jakieś 15 lat temu, no to tych wieżowców w ogóle to było kilka tylko, no może kilkanaście, raczej mniejsze budynki, a teraz po tylu latach, no to po prostu to jest gigantyczna metropolia, nowoczesna, więc dla wielbicieli nowoczesnej architektury, do których ja się zaliczam, no to tylko patrzeć w górę, oglądać i podziwiać. Dzieje się tutaj dużo i widzę, że wiele się tutaj również buduje w tym momencie nadal. Myślę, że pretendują troszkę do drugiego Singapuru i tak w pewnym sensie no, idą do przodu, udaje im się. No jest co oglądać. Jest co oglądać, bo tych budynków jest naprawdę sporo i wyglądają fajnie. Żeby odwiedzić Kuala Lumpur, trzeba po prostu lubić duże miasta, nawet powiem więcej, mega miasta, bo tutaj jest ogromny zgiełk, dużo ludzi, samochodów, motorów i ta gęsta zabudowa, te ogromne wieżowce, już nie mówię o Petronas Towers, ale tutaj jest mnóstwo różnych innych wielkich budynków dookoła, ale jest jedna fajna rzecz. Na przykład tutaj
czy bodajże po tej stronie, ja chyba byłem tutaj, są rooftop bary. Na wielu wieżowcach są rooftop bary, czyli takie bary, restauracje na samym szczycie, gdzie można wejść i zjeść coś, zamówić drinka i obejrzeć tę fantastyczną panoramę Kuala Lumpur. Nie jest to też bardzo łatwe, bo najczęściej trzeba mieć tam strój tak zwany smart casual albo nawet wieczorowy. Raczej nie wpuszczają w krótkich spodenkach i często trzeba mieć też rezerwację, ale nie ma rzeczy niemożliwych oczywiście. Mnie się udało, ale to tylko i wyłącznie dzięki mojej fantastycznej przyjaciółce Magdzie, która mnie gościła tutaj dokładnie 6 lat temu. Magda mieszkała tutaj przez kilka lat w Kuala Lumpur. Dzięki niej sporo obejrzałem, więc i również miałem okazję być w takim właśnie barze na szczycie z widokiem na Petronas Towers, fontanny i tak dalej. To wszystko wieczorem. Fantastyczne przeżycie. Także Magda, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i ten film właściwie jest dla Ciebie, bo to jest Twoje Kuala Lumpur widziane moimi oczami. Oto Petronas Towers, dwie bliźniacze wieże i chyba najbardziej rozpoznawalny budynek nie tylko w Kuala Lumpur, ale pewnie też i w Malezji i na świecie, jeśli chodzi o bliźniacze wieże. Zbudowane w 1998 roku, oddane w 1998 roku, do 2004 były najwyższym budynkiem świata. Co się w nich mieści? To są biurowce. W jednej wieży mieszczą się biura firmy Petronas, firmy z branży paliw, a w drugiej wieży są po prostu biura wynajmowane innym firmom. Wieża ma 452 metry wysokości, 88 pięter w górę i 4 piętra w dół. No jak widać, jest celem wycieczek, robią tutaj wszyscy zdjęcia i tak dalej. Ale nie ma się co dziwić. Te wieże są naprawdę najbardziej rozpoznawalnym budynkiem. A tutaj mamy łącznik między 41 i 42 piętrem. Można wjechać na górę i obejrzeć panoramę miasta, ale moim zdaniem lepszym miejscem jest wieża telewizyjna, ponieważ stamtąd widać wieżę Petronas, a stąd nie. Jedynie można je zobaczyć po jednej albo po drugiej stronie z bliska. A w środku na dole mieści się centrum handlowe, a po drugiej stronie wielki park i tam właśnie zaraz pójdę. Zaraz pod Petronas Towers mieści się wielki park z fontannami. I to jest świetna miejscówka, żeby zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje. Tu się ciągle coś buduje. To jest wielka budowa za mną, jakiś pewnie kolejny wieżowiec albo hotel. Oczywiście wieże, i z tyłu panorama kolejnych wieżowców. Naprawdę robi to duże wrażenie, a ja sprawdzę, czy w tym parku gdzieś można przynajmniej nogi pomoczyć. I jest trochę wody, więc można sobie pomoczyć nogi, albo jeżeli jest się w rozmiarze mini, to i w całości można się zanurzyć. Ale przynajmniej jest to taka przyjemna oaza w tym gigantycznym upale na środku parku pod wieżami Petronas. To jest dobry moment, żeby powiedzieć, jaka tu jest pogoda, bo pogoda tutaj jest bardzo upalna, jest 30 stopni, ale w związku z wilgotnością, która sięga prawie 90%, człowiek się czuje jak w saunie po prostu i czasami robi się naprawdę bardzo gorąco. Ale bardzo dobrym pomysłem właśnie jest taka sadzawka, mini basen w parku pod wieżami Petronas, gdzie można sobie się ochłodzić, można pomoczyć nogi i można sobie nawet wejść pod taki mini wodospad. Jest godzina 15:16, nawet 17
i to jest taka pora po południu, gdzie zobaczcie, jaka zrobiła się ciemna chmura. To jest taka pora, kiedy w tym klimacie prawie zawsze jest jakaś burza albo pada deszcz. Pogoda się potrafi zmienić tutaj naprawdę w 5 minut, więc trzeba też wziąć to pod uwagę. Natomiast przed burzą jest sauna, 35 stopni, prawie 100% wilgotności. Po burzy jest taka sama sauna i chyba, nie wiem, 150% wilgotności. No ale taki mamy klimat tropikalny. O, i właśnie błysnęło. Słowo się rzekło i już zaczęło padać. Muszę się spieszyć, bo tutaj deszcz zaczyna się naprawdę momentalnie i to krople są wielkości 5 zł, więc można nie zdążyć dobiec do najbliższego dachu czy kawiarni, gdzie można przeczekać. O, właśnie, już lecę, pada. Do zobaczenia za chwilę. Pogoda zmienia się z minuty na minutę w typowy dla klimatu tropikalnego sposób. Na szczęście ulewa trwa krótko i mogę dalej wyruszyć w trasę po nowoczesnej części miasta. Petronas Towers to budynki już ikoniczne. W okolicy natomiast jak grzyby po deszczu, nomen omen, wyrastają nowe szklane domy. Z jednej strony są to okazałe biurowce i hotele, z drugiej ciekawe architektonicznie i wyglądające na bardziej przyjazne dla środowiska zielone apartamentowce. Zdecydowanie jest to miejsce, gdzie warto patrzeć w górę, pod warunkiem, że nie pada oczywiście. Zegar wybija dokładnie godzinę 12, a ja jestem na chyba najważniejszym i najbardziej znanym placu w całej Malezji. To jest Merdeka Square, czyli Plac Niepodległości. Miejsce historyczne i wyjątkowe, ponieważ wszystkie tu budynki dookoła i samo miejsce to jest po prostu sama historia. No właśnie, a oto ta historia w skrócie. Po wielu zawirowaniach i dążeniach niepodległościowych 31 sierpnia 1957 roku Malezja finalnie ogłosiła właśnie w tym miejscu, że od tego momentu jest krajem niepodległym i przestała być kolonią Brytyjczyków. Zostało po nich jednak wiele kolonialnych wpływów, m.in. w architekturze, w języku, jest tu też lewostronny ruch na drogach. Ciekawostką na tym placu jest to, że widzimy tutaj z tyłu najstarsze wieżowce w Malezji, a w Kuala Lumpur, a tutaj obok widzimy najnowszy wieżowiec w Kuala Lumpur, więc widzicie, jak ta historia na przestrzeni lat się układa, nawet w architekturze. Plac Merdeka to oczywiście jeden z najwyższych masztów na świecie z flagą narodową, ale również wiele historycznych budynków. Jednym z nich, najbardziej znanym zresztą i najładniejszym, najbardziej okazałym, jest ten budynek sułtana Abdullah Samada, który powstał w 1897 roku i początkowo mieściły się tutaj rządy Federacji Stanów Malajskich, obecnie różne ministerstwa. Tam po drugiej stronie taki mały biały budynek, tutaj to jest anglikański kościół Najświętszej Marii Panny i z tej strony mamy jeszcze bardzo fajny, taki trochę przypominający mur pruski budynek, w którym mieścił się The Royal Selangor Club, czyli klub krykieta, który właściwie był wyłącznie dla obcokrajowców mieszkających w Kuala Lumpur. Budynek sułtana Abdullah Samada to niewątpliwie najokazalszy obiekt postkolonialny na placu, ale nie jedyny. Obok znajdują się również inne, takie jak zbudowane w podobnym stylu dzisiejsze Muzeum Włókiennictwa, czy stojący naprzeciwko budynek Old Chartered Bank.
Zaraz obok, w budynku starej rządowej drukarni, mieści się obecnie Galeria Narodowa, a nieco dalej gmach Miejskiej Biblioteki. Dziś w większości ładnie odrestaurowane, stanowią część trasy turystycznej ukazującej historyczną architekturę, a sama trasa została nazwana Colonial Walk, czyli kolonialny spacer. Znalazłem bardzo oryginalną mapkę, to się ładnie nazywa Guiding Gallery. No więc zobaczmy, co w tym Guiding Gallery. Tu mamy centrum, proszę bardzo, tu mamy centrum i jestem właśnie chyba w tym miejscu, tutaj. To jest Plac Merdeka, czyli Plac Niepodległości. Tu jest najstarszy meczet, który się nazywa, żebym teraz nie przekręcił, Sultan Abdul Samad Jamek, czyli meczet po malezyjsku. Tu mamy Chinatown, do którego też mam zamiar się wybrać. Wyżej jest Little India, a tutaj mamy Central Market. Z tego co pamiętam, to jest dużo bardzo ładnych rzeczy do kupienia, pamiątki i tak dalej. Wielki narodowy meczet znajduje się troszeczkę dalej, po drugiej stronie rzeki. No a przez środek, no ciężko w to uwierzyć, ale Kuala Lumpur ma również rzekę, która się tu właściwie z dwóch rzeczek, Klang River i Gombak River, jakby zbiega w jedną i to już dalej się nazywa Klang River. My jesteśmy dokładnie tutaj, jestem tutaj dokładnie na tym rozdrożu. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w rzeczywistości. W zbiegu dwóch rzek został wybudowany meczet, najstarszy meczet murowany w Kuala Lumpur, datowany na rok 1909. Piękny, warto go odwiedzić w środku. Teraz akurat jest to niemożliwe, bo dzisiaj jest piątek i to jest dzień modlitwy, zresztą nawet słychać te modlitwy. Natomiast ta rzeka tutaj nazwana jest River of Life. Dzisiaj ona przypomina trochę ściek, chociaż ciekawe, że z jednej strony płynie czysta, z drugiej strony płynie brudna, ale myślę, że jest to kwestia tych deszczy, które tutaj były bardzo obfite w ciągu kilku ostatnich dni i może dlatego to wygląda jak wygląda. River of Life. Jak to w Malezji, warto rozglądać się wokół, gdyż w bardziej lub mniej oczywistych miejscach znaleźć można ciekawy street art, który zawsze dodaje nieco kolorytu i stanowi swoisty lifting budynków, którym przydałby się na przykład solidny remont. Przyjeżdżając do takiego miasta jak Kuala Lumpur, trzeba pamiętać, że to jest Azja. Tutaj nie wszystko jest takie piękne. Akurat w Kuala Lumpur jest totalny miks, zwłaszcza tutaj w centrum, budynków takich lekko zapyziałych, niektóre z nich są historyczne, kolonialne, zapyziałych, z nowoczesnymi wieżowcami zaraz z tyłu, wyglądającymi właśnie zza tych zapyziałych budynków. Tutaj jest taka wielka hala, która się nazywa Central Market, czyli właściwie rynek centralny. Natomiast na zewnątrz są stoiska z jedzeniem, owocami, napojami itd. Central Market to jest bardzo fajne miejsce, żeby sobie kupić różne pamiątki, rzeczy z Malezji, jakieś tekstylia, kosmetyki i tak dalej, bo jest tutaj ogromny wybór. Ja na pewno tutaj przyjdę na zakupy. A oto Central Market od środka. Wygląda fajnie, bo to nie jest takie zwykłe targowisko, tylko tutaj są sklepy i stoiska z różnymi pamiątkami, z rzeczami kompletnie nieprzydatnymi do życia, jakimiś śmiesznymi. Są tekstylia, są kosmetyki i mnóstwo różnych innych rzeczy. A jeszcze z tego co pamiętam, to tutaj gdzieś na końcu jest food court, czyli można dodatkowo jeszcze zjeść. Chyba nawet nie dalej, tylko u góry. Jest food court i tam są różne stoiska z jedzeniem. Cały ten zgiełk azjatycki. Oczywiście moje ulubione dzielnice są
to są te, gdzie się najwięcej dzieje, a najczęściej w Chinatown jest taki totalny miszmasz wszystkiego. Hałas, kolory, dźwięki, wrzaski, stoiska targowe, żarcie. I to jest właśnie esencja Azji. I chciałem powiedzieć, że właśnie jedną z takich dzielnic wartych odwiedzenia w Kuala Lumpur to jest właśnie Chinatown. Ma tutaj bardzo fajny, duży taki market, taką ulicę handlową, pod dachem zresztą. I oprócz tego jest kilka jeszcze świątyń, które można odwiedzić. A oto główna ulica handlowa, właściwie taki pasaż pod dachem, Pataling Street, więc jeżeli interesują Was chińskie podróbki i towary średniej jakości, ale tanie, to jak najbardziej to jest dobre miejsce na zakupy. W Kuala Lumpur znajdziemy oczywiście trochę architektury kolonialnej, tak jak ta, ale ona w większości, powiedzmy sobie szczerze, jest w stanie średnim, wręcz czasem opłakanym. Tutaj w Chinatown, czyli jednej z najstarszych dzielnic Kuala Lumpur, oczywiście w każdym takim budynku jest jakiś biznes, czyli kawiarnia, sklep, jakiś inny handel, restauracja, po prostu wszystko, kwiaty, muzyka i ten miks wszystkiego, zapachów, smaków, tego hałasu, tego ruchu tutaj ulicznego, ludzi, sprawia, że ta dzielnica jest taka bardzo autentyczna, jak zresztą większość Chinatowns w różnych miejscach. I to jest taka część miasta, którą na pewno warto zobaczyć, nawet właśnie przez to, że tu panuje taki ruch i znalazłem świątynię, więc jeszcze zobaczymy świątynię przy okazji. Świątynia Guandi, zbudowana w 1888 roku przez chińską społeczność w Kuala Lumpur, jest jedną z najbardziej imponujących taoistycznych świątyń w mieście. W środku znajduje się drewniany posąg Guandi, znanego również jako Guan Yu, który był jednym z największych wojowników Chin, oraz 59-kilogramowa miedziana broń drzewcowa, która według wierzeń ma moc ochrony i błogosławieństwa osób, które ją dotkną. Jak to bywa w Malezji, na jednej ulicy mamy świątynię chińską, powiedzmy sobie ogólnie, a po drugiej stronie ulicy mamy świątynię hinduską. A oto jeden z największych budynków aktualnie w Azji, liczący sobie prawie 679 metrów wysokości, Merdeka 118. Dlaczego 118? No bo bardzo proste, ma 118 pięter. Został oddany do użytku w styczniu tego roku, także jest to najnowszy nabytek, jeśli chodzi o wieżowce w Kuala Lumpur, a styl, w jakim został zbudowany, się pięknie nazywa neofuturyzm. Zobaczcie, jaka przepiękna, smukła sylwetka, a wieczorem wyświetlane są na nim iluminacje i wygląda to fantastycznie. Mam nadzieję, że mi się uda nakręcić, ponieważ dokładnie mam widok na ten budynek z pokoju mojego hotelu. Jestem szczęściarzem. Oto widok z mojego okna. Merdeka Tower w tle, a na pierwszym planie ikoniczna już wieża telewizyjna KL Tower. Ma wysokość 421 metrów i jest 7. najwyższą wolno stojącą wieżą na świecie. Na szczycie znajduje się punkt widokowy, a nawet taras ze szklaną podłogą. Co ciekawe, wieża pełni również funkcję islamskiego obserwatorium lunarnego, umożliwiającego obserwację księżyca, oznaczającą początek muzułmańskich miesięcy, takich jak na przykład Ramadan. Wróćmy jednak na ziemię. Prawdziwe perełki można znaleźć schodząc z głównych szlaków, więc jeżeli będziecie w Chinatown, to nie poświęcajcie dużo czasu na Pataling Street i kupowanie tych bubli, tylko na właśnie wąskie uliczki, które kryją sekrety historii, a nawet ta kryje sekret nowoczesności.
znalazłem w Chinatown prawdziwą perełkę. Idąc dalej przez Pataling Street, wychodząc z tego kiermaszu, z tego marketu, trzeba skręcić prawo, jeszcze raz prawo i dochodzi się do takiego pięknego, odrestaurowanego pasażu, odrestaurowanego przez 5 przyjaciół, którzy postanowili oddać blask starych domów kupieckich Chińczyków. I teraz to jest przepiękne miejsce i atrakcja turystyczna, przepiękne miejsce, gdzie mamy okazję zobaczyć, jak faktycznie wyglądały autentyczne domy chińskie. Bardzo fajna miejscówka z ładnym street artem, taki jak lubię, ale mała. Witajcie w dzielnicy Bukit Bintang. To jest główna ulica, która się tak samo nazywa. Ja jestem dokładnie w środku między przejściami dla pieszych. Pamiętam, że jak byłem tutaj w 2000 bodajże pierwszym roku, to monorail, która właśnie wisi nad moją głową, była dopiero budowana. Także ona ma 20 parę lat i generalnie to się zmieniło praktycznie wszystko. Ja wtedy się zatrzymałem w tej dzielnicy, gdzieś w którymś z tych hoteli, już nawet nie pamiętam i nie mogę go znaleźć. Teraz to jest po prostu morze wieżowców i zgiełk wielkiego miasta po prostu. Bukit Bintang to jest dzielnica, gdzie są głównie centra handlowe, zakupy, tłum ludzi, więc jeżeli macie ochotę na zakupy, to trzeba się tutaj udać. Natomiast pewnie też może będziecie tutaj mieszkać, bo jest tutaj bardzo dużo różnych hoteli i hosteli. Także Bukit Bintang moim zdaniem nie jest to wyznacznik miasta. O, jedzie monorail właśnie. Pojechała. O, monorail. To nie jest wyznacznik miasta, są inne fajniejsze dzielnice, ale żeby zobaczyć to morze świateł, zwłaszcza wieczorem i morze ludzi, to trzeba tutaj zajrzeć. Bukit Bintang to tętniąca życiem dzielnica znana jako centrum handlowo-rozrywkowe Kuala Lumpur. Jest to miejsce, gdzie można znaleźć praktycznie wszystko. Od luksusowych centrów handlowych po wypełnione po brzegi kluby nocne i restauracje serwujące różnorodne kuchnie. Tu też znajduje się sporo hoteli na każdą kieszeń. Nie jest to co prawda moja ulubiona dzielnica, ale jeśli chcecie poczuć prawdziwy rytm nowoczesnego miasta albo poszaleć na zakupach lub w klubach, to jest właśnie właściwe miejsce. Moi drodzy, Kuala Lumpur to jest betonowa dżungla, to nie ukrywajmy tego. To jest jeden wielki plac budowy. Co chwilę budują się nowe wieżowce. Zobaczcie, teraz wam przyciemnię troszkę. To cudo, wieczorem się tak przepięknie świeci, tak go oświetlili, że to jest coś niesamowitego. Więc tutaj po prostu jest budynek na budynku, jeszcze do tego są właśnie kolej górą, kolej dołem, jeździ metro. I naprawdę to jest ogromna metropolia, więc nastawcie się, że to jest miasto, ale to miasto nie ma jakby takiej bardzo starej części, dużej. Tu nie ma starego miasta, tu jest kilka zabytków, tak jak plac Merdeka czy Chinatown, kilka muzeów, są punkty widokowe, wieża
telewizyjna, są wieże Petronas Towers, a poza tym to jest ogromne miasto i z taką wielką tkanką miejską, więc jakby nie nastawiajcie się tutaj, że będzie jakieś zwiedzanie, aczkolwiek nogi i tak Wam będą włazić głęboko, bo chodzenia jest sporo, ale miasto ma fajną atmosferę. To jest po prostu tak fajnie, przyjemnie. To jest nowoczesne miasto. Oni mają wszystko, czego trzeba. O, jeszcze te widoki. No co chwilę się pojawiają gdzieś właśnie za plecami przepiękne wieżowce. Muszę powiedzieć, ta nowoczesna architektura jest genialna. Bardzo mi się podoba. Ja jestem zresztą fanem nowoczesnej architektury, więc jak najbardziej tak. Myślę, że pretendują do drugiego Singapuru. Jeszcze im trochę daleko, zwłaszcza jeśli chodzi o czystość. To też jest inna kultura oczywiście, ale moim zdaniem Kuala Lumpur należy zobaczyć. To jest miasto absolutnie do polecenia na kilka dni. Przede wszystkim, jeszcze monorail. No po prostu mamy wszystko. Wszystko, czego oczekujemy po wielkim mieście w Azji. A oto jedna z najnowszych atrakcji. Saloma Link, czyli otwarty w 2020 roku most pieszo-rowerowy łączący tradycyjną dzielnicę Kampong Baru i nowoczesne Kuala Lumpur City Center. Ma 69 metrów długości i przebiega nad rzeką Klang i autostradą. Projekt mostu inspirowany jest tradycyjnym malajskim układem liści betelu, używanym podczas ceremonii ślubnych i został nazwany na cześć Salomy, znanej malezyjsko-singapurskiej piosenkarki i aktorki, która jest pochowana na pobliskim cmentarzu muzułmańskim. Most jest oświetlony za pomocą 4100 paneli LED, które po zmroku tworzą spektakularne efekty świetlne. Jednak przede wszystkim to kolejne miejsce, skąd podziwiać można fantastyczną panoramę nowoczesnego centrum miasta. A skoro już mowa o zmroku, to tak, Kuala Lumpur by Night to zupełnie inna bajka. Wchodzimy na wyższy poziom. Feria świateł, iluminacji i dźwięków sprawia, że serce miasta bije jeszcze szybciej. I jest to idealna pora, żeby odwiedzić jedno miejsce. Oto największy nocny market w Kuala Lumpur, który się nazywa Jalan Alor, czy Jalan Alor, od nazwy ulicy po prostu. I to jest tutaj codziennie wieczorem, podobno bardzo dużo opcji do jedzenia, oczywiście tłumy turystów i lokalesów idziemy zobaczyć. Nocne markety to jest specjalność Azji. Tutaj generalnie życie kwitnie, wszyscy mogą się najeść. Wybór jest oczywiście ogromny, no i to ma oczywiście swój niezapomniany charakter. Harmider zapraszający do tych restauracji z plastikowymi krzesłami, stołami. To wszystko jest takie naprawdę mocno jarmarczne. No, ale ma swój klimat, ale plusem ogromnym jest to, że jedzenie jest bardzo smaczne i jest wszystko robione już, czyli jest świeże, więc night markety to jest przeżycie samo w sobie, więc jeżeli będziecie kiedykolwiek w Azji, to szukajcie takich miejsc, bo na pewno warto, no i przede wszystkim opłaca się, bo to jest tanio.
Kuala Lumpur najlepiej wygląda z góry. Co do tego nie ma wątpliwości i to najlepiej jeszcze nocą. Nic dziwnego, że każdy szuka idealnego punktu widokowego lub instagramerskiej miejscówki. Bez obaw, miasto też o tym pomyślało. Słuchajcie, jest jedna bardzo fajna rzecz w Kuala Lumpur. Tutaj wiele budynków, takich apartamentowców i hoteli. To są wieżowce, a na dachach tych wieżowców są fantastyczne baseny. Nie chcę reklamować dokładnie tego miejsca, w którym ja się znajduję, tego hotelu, ale szukajcie. Jeżeli będziecie szukać noclegów na stronach internetowych, to nawet niektóre mieszkania Airbnb i część hoteli ma baseny na dachu. Warto wybrać taki obiekt, bo szczerze mówiąc za rozsądne pieniądze można mieć coś takiego, czyli basen i widok na przykład na wieżę telewizyjną albo na wieżę Petronas Towers. To jest dodatkowa atrakcja. Moja krótka, ale intensywna podróż do Malezji dobiega końca i Kuala Lumpur to jej ostatni przystanek. Zostawiłem sobie więc najlepsze chwile i widoki na koniec. Dla mnie to już ostatnia noc, ale w Kuala Lumpur życie toczy się dalej. Za chwilę wstaje nowy dzień i wszystko zaczyna się od początku. Moi drodzy, i to by było na tyle z Kuala Lumpur. Oczywiście nie byłem w stanie pokazać Wam wszystkiego, ale to też dlatego, że troszkę mnie zmogło dzisiaj. Może za dużo klimatyzacji, może szok termiczny, więc dzień miałem wyjęty z życiorysu. Nie zdążyłem pojechać m.in. do Batu Caves, czyli do jaskiń Batu, które leżą pod miastem. Co możecie jeszcze zobaczyć? Jest wiele atrakcji w mieście, są różne świątynie, jest geopark, taki ekopark pod wieżą telewizyjną, gdzie można sobie pochodzić ścieżkami w koronach drzew. Jest dużo nowych atrakcji, tak jak na przykład właśnie ten most, który za chwilę będzie pięknie podświetlony. Także szukajcie, te atrakcje też powstają co chwilę. Oczywiście najbardziej ikoniczne się nie zmieniają, czyli wieże Petronas. Także ja Wam bardzo dziękuję za te 3 odcinki w Malezji i ten ostatni właśnie z Kuala Lumpur. Jeśli Wam się podoba to, co robię, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Lajkujcie, bo to bardzo pomaga. Udostępniajcie, bo to jeszcze bardziej pomaga. Ja się z Wami żegnam. Wszystkiego dobrego. Widzimy się następnym razem. Pa! No i o Jezu, jak się ze mnie leje po prostu. Ale gorąco. O, sorry. Petronas Towers. Zbudowane... To, co tutaj się dzieje, te wszystkie wieżowce, aż można dostać z zawrotu głowy. Nocny targ w Kuala Lumpur na ulicy Jalan-Ator. Jalan-Ator. Żebyście sobie nie pomyśleli, to nie są polary do pływania, więc nie ma się tu śmiać.